Pracowite jak mrówki, walce jak wikingowie, wątłe i wysokie jak stolik do kawy. O kim mowa? Cześć, tutaj Welejneka i za chwilę porozmawiamy sobie o jednej z ras w uniwersum D&D, mianowicie o koboldach. Zapraszam na materiał. No co? Małe, jaszczurowate, o smoczej krwi, praworządnie złe, słabe, lecz potężne w dużych liczbach. Używają broni takich jak sztyletów, lekkich włóczni, szybko się kocą, są sprytne, ponieważ znają swoje wątłości, kochają kopanie i tworzenie pułapek. Praktycznie całe życie pracują. Wielbią mniejsze bóstwo Kurtulmaka, mieszkają w tunelach i kanałach, są mniej efektywne w świetle słonecznym, dlatego pozostają głównie pod ziemią. I, śmiesznostka, nienawidzą gnomów. I oto mamy koboldy w pigułce. To podstawy mamy już za sobą, a teraz czas na początek, czyli historia o tym, skąd pochodzą koboldy. Wedle koboldziej legendy, Ajo, inaczej zwany jako Asgorath, smocze bóstwo stworzenia, zrobił to, co oczywiście ma w tytule. Dał życie pierwszym smokom, m.in. Bahamutowi oraz Tiamat. Podarował im sekret stworzenia nowego życia ze smoczej krwi, tak by mogły posiąść sługi, które zdobywałyby dla nich bogactwa, gdyż dla smoków nie ma nic cenniejszego od majątku. Dlatego uważajcie na smoki na portalach randkowych. Im chodzi tylko o jedno. Co tam masz w sakiewce, cwaniaczku? Według ostatnich podań, pierwszym stworzonym koboldem był Kurtulmak, będący wasalem Tiamat w 9 piekłach. I to właśnie jemu powierzyła ona odzyskanie skradzionej błyskotki. Ktoś był na tyle śmiały, by okraść królową smoków. Istot niezwykle przewrażliwionych na punkcie własnych skarbów. Tym śmiałkiem lub bytcem okazał się być gnomi bóg, Gar Świetlisto-Złoty, który zbawił koboldzie bóstwo do podziemnego labiryntu, po czym zawalił jaskinię, zamykając go tam na wieczność. Po dziś dzień co żarliwsi wyznawcy poświęcają życie, by go odnaleźć i uwolnić. Była historyjka, to teraz czas na szczegóły. Zacznijmy od wyglądu. Jestem śliczny. Koboldy to najogromniejsze stworzenia w całych zapomnianych krainach, sięgające aż nawet do 75 cm wzrostu i 20 kg wagi. Są zatem niższe od gnomów czy niziołków. Jak na smocze stworzenia przystało, pokryte są łuską w kolorach wszelakich. Ich krokodyla twarz mieści szerokie, czujne oczy. Nad nimi, tuż za linią brwi, znajdują się krótkie rogi skierowane w tył. Odziedziczyły również ogon, który choć krótki, to wraz z naturalnie wygiętymi nogami sprawia, że są to istoty wprost stworzone do ucieczki. Jest to dość istotne ze względu na ich dość słabe kości. Niektóre koboldy, w których żyła płynie intensywniejsza domieszka smoczej krwi, potrafią urodzić się ze skrzydłami. Są to tak zwani urdowie. Owe błogosławieństwo wywołuje u współbratymców czystą zazdrość. Koboldy generalnie nie mają poczucia obowiązku noszenia odzienia. Nierzadko paradują nago bądź w skromnych przypaskach. A jeśli mają faktycznie na sobie jakąś garderobę, to głównie po to, by po prostu się czymś wyróżnić. Przeważnie czymś takim są ich własne zęby, z których robią naszyjniki i inne tego typu ozdoby. Otóż wypadają one równie często, jak i równie szybko się regenerują, a takie dekoracje sygnalizują ich wiek i doświadczenie.
Nieco cwańsze koboldy wykradają zęby innym, by korzystać na wynikającej z tego renomie. Był zakochany zlodziej, okradał niebo z Choć gwiazd. generalnie są osobnikami o wyczuciu higieny osobistej, to ich zapach można przyrównać do mokrego psa czy stojącej wody. Która z ras potrafi dożyć 140 lub nawet 400 lat dzięki błogosławieństwu drakońskiej krwi, ale ich średni żywot to około 15? No która z ras, jak nie koboldy? Z natury to zimnokrwiste stworzonka potrafiące widzieć w ciemności. Jedyną formą wytwarzania własnej ciepłoty jest aktywność bądź jedzenie. Głównie polegają na otoczeniu w kwestii ciepła. Dlatego też żyją pod ziemią. Ich balans temperatury ma choćby przełożenie w ich bilansie energetycznym. Przykładowo, przy 4 stopniach ciepła mogą jeść nawet co 3 dni, ale przy minus 4 stopniach po 3 dniach muszą uzupełnić żołądek 3 razy większymi porcjami. A co mogą jeść? No, cokolwiek. Nawet korę, kości, skórę czy ziemię. Posługują się językiem drakońskim. Brzmi groźnie? A no nie, ponieważ używają go, ale w wyjącej odmianie, z tak zwanym akcentem lipie, przy czym brzmią jak szczekające pieski. Potrafią komunikować się również w języku wspólnym. Między innymi poprzez ich brzmienie oraz gabaryty nie są traktowane poważnie przez inne rasy. Ale będąc sprytnymi stworzeniami, wykorzystują to jako swoją przewagę. I taka dodatkowa ciekawostka, używają wielkich łasic jako swoich wierzchowców. Życie codzienne koboldów. Jedno słowo. Kopanie. Wykopaliska to całe ich życie. Szukanie zasobów, całodzienne kopanie, no kochają to. Kopanie to samorealizacja. Kopanie to szczęście. Ale przede wszystkim kopanie to rozwój plemienia, a dla plemienia są gotowe zrobić wszystko. Zresztą są doskonale usposobione do tej roboty. Potrafią wyczuć ogonem zagrożenie w jaskiniach i instynktownie wiedzą, gdzie potrzebna jest ich pomoc. Nic tak nie przysparza satysfakcji koboldowi niż wiedza, że klan rozwija się. Jednolity cel dla całego koboldiego społeczeństwa owocuje w bogactwie jego zasobów, konkretniej minerałów, których w odnajdywaniu są niezastąpione. Rozwój klanu jest dla nich najistotniejszy. Jego sukces to twój sukces. Co jeszcze kochają? Zdecydowanie kąpiele. Korzystają z nich, gdy tylko nadarza się do tego okazja. Dbają o swoją skórę, wyczesując ją i naoliwiając, dzięki czemu ich łuski są mocniejsze i błyszczą się jak psu oczy na twój obiad. Podobnie troskliwie podchodzą do swoich ząbków, dokładnie je czyszcząc. Szczotka, morska, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. W jakiej innej dziedzinie są jeszcze niezastąpione? Zdecydowanie w tworzeniu pułapek. Mogą pochwalić się również najbardziej oddanymi beta-testerami. Kiedy kobold zostaje skazany na śmierć, zostaje wysłany na osobiste przetestowanie efektywności danej pułapki. Jeśli to przeżyje, zostaje ułaskawiony oraz uznany jest za bohatera. Są tak zżyte z tą specjalizacją, iż pułapki potrafią zastawiać nawet w swoich legowiskach. Jednak pułapki to nie byle jakie, gdyż nie reagują na samych mieszkańców tuneli, lecz znacznie wyższych od nich humanoidów, co pozwala im swobodnie się wśród nich poruszać. Ich społeczeństwo niczym sztuka w teatrze ma również podziały na role. I tutaj wyróżniamy kobold szefu,
liczy bogactwa, rozszerza swoją władzę, zarządza, ustanawia, pilnuje i odpowiada za zakończenie realizowanych przedsięwzięć. Co jeszcze? Dzieli plemię ogłupiającymi propagandami, obciąża daninami pracujących, inwestuje w tych, co nie robią nic. A nie, teraz tutaj. Kobold lider dogląda zasobów i patrzy, w jakim miejscu co zorganizować, żeby podnieść dobrobyt całego plemienia. Dalej mamy kobolda klechę. Klerycy używają swoich umiejętności, żeby inni szybciej i efektywniej pracowali. Potrafią zlokalizować, gdzie można natrafić na cenny kruszec. Oraz ostatnia rzecz, jakiej można się spodziewać po klerykach, leczą. Czarownicy potrafią porządnie Ognia! Aby zostać takim czarownikiem, muszą wpierw obudzić swoje umiejętności przez smoczy rytuał przejścia. A teraz przepis na koboldziego czarownika. Dodajemy jednego wybrańca z iskierką magii, zabieramy mu jedzonko na 9 dni. Gdy po 24 godzinach medytacji ku chwale smokom poświęci klejnot i złoto, otrzymamy świeżo upieczonego czarownika. Są i koboldy mistrzowie pułapek. Jak wskazuje tytuł, są świetni w lepieniu pierogów. A teraz relacje. Nie mają generalnie żadnych zwad z ludźmi, dopóki nie trzymają oni z gnomami i nie zaakceptują żadnego społeczeństwa, w którym one występują. Mają za to ciekawe hobby, uwielbiają patrzeć, jak błagają oni o swoje życie. Z wzajemnością, gnomy też ich nie lubią. Są wyjątkowo pamiętliwe, nawet bardziej od krasnoludów. Zapamiętają każdą potwarz. Biorą do siebie również zniewagi wynikające z nieporozumienia. Zawsze potrafią coś przekręcić, myśląc, że się je obraziło. Mają pewne kompleksy wynikające z ich wzrostu w stosunku do innych ras i rekompensują to sobie albo humorem, albo agresją. Długim czasem planują one wtedy zemstę. Naplują do mleka lub wytrącą nogę od krzesła. No, to jest dylemat. Najbardziej szczęśliwe są same ze sobą. Z innymi rasami zawsze odczuwają, że muszą się jakoś wykazać, coś udowodnić. Co nie znaczy, że nie można zaprzyjaźnić się z takim koboldem, czy też z nim pohandlować. O ile oczywiście będziesz wiedział, że to właśnie z nim handlujesz. Ci genialni kupcy często wymieniają się za rzeczy, których nie są w stanie zdobyć pod ziemią, ale no właśnie rzecz jest w tym, że nie chcą, by ktokolwiek wiedział, że są one koboldami, aby uniknąć wytropienia przez innych ich legowiska. Używają sztuczek i innych sposobów, aby przebrać się za inną postać humanoidalną, kiedy dobijają interesów. Możesz robić zakupy, nie wiedząc o tym, że handlowałeś z koboldem w przebraniu. Rotkę miedzi? Kogo wielbią? No smoki. Są kompletnie na ich zawołanie. Dedykują im swoje ciało i duszę. Do jakiego stopnia? Ano do takiego, że jest dla nich ogromnym honorem zginąć jako przekąska wysławianego przez plemię smoka. Witness me. Ciekawostką jest to, że jeśli plemię nie zostanie zaakceptowane przez smoka jako sługi, to i tak zaczynają mu służyć. Z tym, że potajemnie, bez jego wiedzy. Na kogo się boją? No niedźwiedzi, jako że też lubią zamieszkiwać w jaskiniach. A jak wyglądają relacje między nimi samymi? Nie mają typowo romantycznych więzi i nie są monogamiczne. Mają zawsze tam po kilku partnerów, a ich zbliżenia nie są wynikiem namiętności. Nie jest to jednak regułą. Czasem tworzą coś na kształt związku i mogą nawet złożyć sobie śluby, lecz wynika to bardziej ze wzajemnego szacunku i świadomości, że w ten sposób będzie im się lepiej pracować. Podaj kilof. Sam se podaj. Strasznie szybko się rozmnażają. Samica po 2 tygodniach składa 1 do 2 jaj, które od tego czasu mają 60 dni na wykludzie. Co do niej samej, bez ceregieli od razu wraca do pracy. Wszystkie jaja składowane są we wspólnej wylęgarni, nad którą czuwa kleryk kultur maka.
Tak czuwa, że nikt tak naprawdę nie wie, czyje dziecko jest czyje. Dlatego każdego współplemieńca traktuje się jako swojego kuzyna. Taka jedna wielka rodzina. W punkcie krytycznym, gdy koboldów jest po prostu za dużo, dzielą się one wtedy i pół plemienia opuszcza swoje siedlisko w poszukiwaniu nowego terenu pod zasiedlenie. I to głównie wtedy są narażone na niebezpieczeństwo i konflikty z innymi rasami. A jak rozstrzygają takie konflikty? Każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kopa. I tą prostą filozofią kierują się wszystkie koboldy w walce. Są dość słabe w pojedynkę i muszą polegać na liczbach i zasadzkach. I to jest ich największa siła. Wierzą, że nie powstała jeszcze taka przeszkoda, której nie da się pokonać potęgą zmasowanego ataku. Ruszają wtedy całą armią i napierają do momentu, aż takowa nie ulegnie i nie zawali się w gruz pod ich stopami. Legiony koboldzich wojsk budzą strach w innych rasach, gdyż na jednego wojownika przypadają dziesiątki koboldów. Łupią z bogactw pokonanych wrogów, a czasami nawet ich zniewalają i wystawiają na sprzedaż. Brak profitów jest też jednym z powodów, dla których wycofują się z długo prowadzonych wojen. Gdy odwrót nie jest możliwy i są przyparte do murów, nie mając już nic do stracenia, stają się najgroźniejsze. Zwycięstwo albo śmierć. Nie mają żadnych oporów przed poświęceniem swojego życia, jeśli posłuży to plemieniu. To dlatego, choć mogą żyć powyżej 100 lat, to rzadko kiedy żyją dłużej niż 10. Nie mają jednak oporów przed poświęceniem swojego życia i nie przywiązują się do martwych, bo wierzą, że Kurtulmak od razu zreinkarnuje każdego z nich w kolejnych jajach złożonych w legowisku. Trzoda uważnie dogląda wylęgarni w momencie, gdy zginie ważny dla nich kobold i od razu separują następne złożone jajo. Strzegą je, by młode piskle bezpiecznie przejęło swoją poprzednią pozycję zmarłego herosa. To jaki jest plan wodzu? Wiara. Każde działanie dla plemienia to modlitwa, a każde uderzenie kilofa to pieśń dla ich bogów. Głównym bóstwem jest dla nich Kurtulmak, bóg wojny i górnictwa. Jego poddani zajmują się poszukiwaniem magicznych artefaktów, które kiedyś pomogą uwolnić ich boga. Innym czczonym bóstwem jest Gaknulak, bóg ochrony, skradania się, oszustw i pułapek. Natomiast mniej znanym półbogiem koboldów jest Dakarnok, bóg najazdów, łupienia, destrukcji i chciwości. Co do samej śmierci, istnieje kilka wariantów odnośnie tego, co stanie się z takim koboldem. Jeśli umrze służąc wyłącznie własnym potrzebom, Kurtulmak reinkarnuje go jako zwierzątko domowe, niezdolne do samodzielnego decydowania o sobie. Jeśli kobold umrze, zdradzając plemię, zostanie zreinkarnowany w wielkiego chrząszcza, na którego koboldy polują w celu zdobycia materiałów do zbroi. Jeśli umrze, poświęcając się dla wyższego dobra plemienia, Kurtulmak przywita go w swojej kopalni w niebie. Ale najbardziej produktywne i lojalne koboldy, które zasłużyły się swoimi czynami, zostają wskrzeszone, uwaga, jako prawdziwy smok. I to ich motywuje do pracowania jeszcze ciężej. Dlatego tak chętnie poświęcają swoje życie podczas walki, gdyż dosłownie to sprawi, że dostaną swoją największą nagrodę. Szarżują do boju z uśmiechem na twarzy w gotowości na śmierć. No,